Cześć wszystkim, z tej strony Blueberry Bloom i witam was w kolejnym odcinku mojej podróżniczej serii. W dniu dzisiejszym opuszczamy Polskę, by odwiedzić stolicę Republiki Czeskiej, miasto Praga. Wyruszamy popołudniowym autobusem w ponad 4-godzinną podróż pełni nadziei i pozytywnej energii. Praga przywitała nas intensywnym deszczem, dlatego też rozpoczęcie zwiedzania postanowiliśmy pozostawić na następny dzień. Z samego rana wyruszyliśmy w miasto. Pogoda dopisywała. Pierwszym celem było Muzeum Narodowe. Zanim jednak dotarliśmy na miejsce, naszym oczom ukazał się XIV-wieczny gotycki kościół świętego Stefana. Samo Muzeum Narodowe już z zewnątrz robiło ogromne wrażenie. Zlokalizowane na placu Wacława mieści w sobie kawał historii, założone w 1818 roku jako Muzeum Patriotyczne. W muzeum możemy zapoznać się ze zbiorami przyrodniczymi czeskiej arystokracji, wystawą poświęconą ewolucji, jak i historii XX wieku. Budynek, który jest obecnie siedzibą muzeum, został ukończony w 1890 roku i jest wspaniałym przykładem stylu neorenesansowego. Jeszcze do 1901 roku trwały prace rzeźbiarskie i malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku. Budowla wzniesiona została na miejscu zburzonej w drugiej połowie XIX wieku końskiej bramy, która kiedyś kończyła targ koński, dziś nazywany Placem Wacława. W reprezentacyjnej sali znajdują się popiersia znamienitych Czechów oraz osób, które przyczyniły się do powstania muzeum. U góry, w łukach, umieszczone zostały malowidła znaczących dla cechów osobistości, m.in. Jana Komońskiego, przedstawiającego swoje prace w Amsterdamie. Unosząc nasze głowy, możemy dostrzec zapierającą dech w piersiach kopułę. W 2019 roku po raz pierwszy zwiedzający mogli wjechać ponad rzeczoną kopułę i podziwiać stamtąd malownicze widoki tej części Pragi. Być w Pradze i nie spróbować lokalnej kuchni to moim zdaniem grzech. Wartym polecenia miejscem jest Bistro Knedlin, gdzie w racjonalnych cenach możemy spróbować różnosmakowych knedliczków. Tutaj testowaliśmy akurat smak jabłkowo-waniliowy. Co ważne, oprócz słodkich propozycji możemy spróbować zasmakować w odmianach ostrych, które bez problemu mogą zastąpić nam obiad, np. knedliczki o smaku burrito. Będąc w Pradze możemy się natknąć na wiele ciekawych pomników i rzeźb. Na uwagę zasługują prace Dawida Czernego, którego dzieła wielokrotnie będą pojawiały się w tym filmie. Teraz mogli Państwo zobaczyć rzeźbę Zygmunta Freuda, wiszącego nad jedną z praskich ulic. Podczas naszego spaceru mijaliśmy ponadto budynek Teatru Narodowego, wybudowanego pod koniec XIX wieku ze składek całego narodu czeskiego. Zmierzając w kierunku Starego Miasta, postanowiliśmy odwiedzić również kościół świętego Salwatora, wzniesiony na fundamentach dawnej gotyckiej świątyni dominikańskiej. Ten wczesnobarokowy kościół jest miejscem pochówku ojca Bohusława Balbina, autora dzieła o obronie języka czeskiego. Wartym odwiedzeniem miejscem jest Klementinum, zbudowane przez zakon jezuitów. Obecnie jest to drugi największy kompleks historyczny w Pradze zaraz po Zamku Praskim. Będąc w Klementinum możemy odwiedzić salę południkową, wykorzystywaną przez wiele lat do sygnalizowania nadejścia południa. Największe wrażenie robi jednak barokowa sala biblioteczna, do której wstęp jest ograniczony i wymaga odpowiedniego zezwolenia od władz państwowych. Sama biblioteka mieści kilka milionów woluminów. Ostatnim punktem wycieczki po tymże kompleksie jest wieża astronomiczna wzniesiona w 1722 roku. Wchodząc na szczyt musimy pokonać ponad 170 schodów. Widoki rekompensują jednak cały trud. Nieopodal Klementinum można wpaść na kilka minut do biblioteki miejskiej, gdzie to mieści się ciekawa wieża zbudowana w 100% z książek, a do której możemy włożyć nasze głowy.
Ten dzień był niezwykle intensywny. Naszym kolejnym celem był rynek staromiejski, ale kilka chwil przed tym odwiedziliśmy kościół Świętego Mikołaja. Rynek staromiejski, miejsce, gdzie zbiegają się kręte uliczki Starego Miasta. Niezliczone wielobarwne kamienice w wielu stylach tworzą niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Naszą uwagę przyciągnął jednak gotycki ratusz staromiejski z jego wysoką wieżą. Na tejże wieży od ponad 600 lat mieści się zegar astronomiczny. Codziennie w tym miejscu gromadzą się tłumy, gdyż każdego dnia odbywa się cogodzinny pokaz. O każdej pełnej godzinie w 2 okienkach ponad daszkiem można zobaczyć 12 apostołów, którzy jednocześnie ożywiają figurki, które są umieszczone po bokach. Naszym bardzo ciekawym odkryciem było Muzeum Alchemii, zlokalizowane w starej żydowskiej dzielnicy Pragi. Znajdują się tam laboratoria alchemiczne, które zostały odkryte podczas rekonstrukcji jednego z najstarszych zabytkowych budynków w Pradze. Budynek ten został wpisany na listę UNESCO i cudem zachował się po zburzeniu dzielnicy żydowskiej pod koniec XIX wieku. Ukryte przed niechcianymi spojrzeniami przechodniów laboratorium alchemiczne Rudolfa II z XVI wieku zafascynuje Cię magiczną atmosferą, przybliży średniowieczną działalność alchemików związanych z wieloma współczesnymi dziedzinami nauki. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą gotówkę, gdyż nie ma możliwości płatności kartą. Jak już wspomniałem, Dawid Czerny jest autorem wielu rzeźb i monumentów w stolicy Czech. Możecie teraz zobaczyć rzeźbę martwego konia ujeżdżonego przez rycerza, zlokalizowaną w pasażu Lucerna, jak również monumenty dzieci mieszczące się w parku Kampa. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia, był oblegany przez tabuny turystów most Karola, będący symbolem Pragi. Z niego to rozpościera się przepiękny widok na oświetlony wieczorem zamek praski. Zobaczcie zresztą sami. Przed powrotem do hotelu na osłodę naszego życia odwiedziliśmy sklep mieszczący się nieopodal mostu Karola, w którym znajdziemy potężny wybór słodyczy. Warto zatrzymać się tam chociaż na chwilę. Następnego dnia odwiedziliśmy mieszczący się na Małej Stranie kościół Świętego Mikołaja. Świątynia w stylu barokowym powstała w XVIII wieku dla zakonu jezuitów w miejscu XII-wiecznej gotyckiej budowli. Wnętrzne robi piorunujące wrażenie. Fresk sufitowy zawiera motyw życia Świętego Mikołaja. Warto nadmienić, iż niegdyś na wieży kościoła służyli wartownicy, którzy ostrzegali przed ewentualnymi pożarami nadciągającym wrogiem. Ciekawostką jest to, że na organach kościelnych Schwarza koncertował w 1787 roku Wolfgang Amadeusz Mozart. Przyszła pora na zwiedzenie terenów zamkowych oraz dzielnicy Hradczany, historycznej dzielnicy Pragi przyciągającej corocznie tysiące turystów. Zbliżała się godzina 12, mogliśmy zatem być świadkami zmiany warty przed zamkiem praskim. Całość trwała kilkanaście minut, by jednak nie przedłużać odcinka, postanowiłem załączyć kilka krótkich fragmentów całego wydarzenia. Po zmianie warty skierowaliśmy nasze kroki do pobliskich pałaców. Pałacu Schwarzenbergów i Pałacu Sternbergów, w których to możemy zobaczyć podzieloną między tymi dwoma budynkami wystawę dawnych mistrzów z dziełami wielu barokowych artystów, jak również kilka dzieł samego Rubensa. Wychodząc z Pałacu Sternbergów warto zerknąć na przylegający do budynku ogród. Po kilkugodzinnym kontakcie ze sztuką zdecydowaliśmy się na szybki obiad w jednej z restauracji, której wystrój utrzymany jest w stylu post-czechosłowackim. Zwiedzając Hradczany możemy zobaczyć również budynek Pałacu Czernińskiego, w którym mieści się obecnie siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech. Loreta jest natomiast kompleksem barokowych budynków sakralnych. Przyszedł czas, by zwiedzić tereny Zamku Praskiego. W tym celu zakupiliśmy zbiorcze bilety uprawniające do odwiedzin kilku budowli zlokalizowanych w tej okolicy. W pierwszej kolejności weszliśmy do katedry Świętego Wita. Jest to jedna z najdłużej wznoszonych świątyń w historii. Jej budowę rozpoczęto bowiem w 1344 roku, a ukończono dopiero w 1929 roku. Niebywałe, nieprawdaż? Wnętrze składa się z nawy głównej i 2 naw bocznych. Ołtarz otacza ambit, do którego przylega część z 22 kaplic. Warto odwiedzić kaplicę świętego Jana Nepomucena. Mieści się ona w ambicie i pierwotnie służyła za nagrobek jednego z arcybiskupów. Z czasem jednak poświęcono ją świętemu Janowi Nepomucenowi, zamordowanemu przez króla za odmowę wyjawienia tajemnicy spowiedzi królowej.
Kaplica Świętego Wacława wielu turystów uznaje ją za najpiękniejszą. Pochodzi z XIV wieku i została zbudowana tam, gdzie dawniej wznosił się ołtarz dawnej świątyni. Kolejną budowlą jest Bazylika Świętego Jerzego, najstarszy zachowany budynek religijny w Pradze. Choć wnętrze nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak katedra Świętego Wita, to jest to miejsce warte odwiedzenia. Kościół został poważnie uszkodzony na skutek pożaru w 1142 roku. Stan po ówczesnej renowacji możemy podziwiać dzisiaj. Ostatnim punktem naszego zwiedzania na Hradczanach była Złota Uliczka. Szereg maleńkich, kolorowych domków dobudowanych w XVI wieku do wnęk murów obronnych zamku praskiego. Początkowo mieszkali w nich strzelcy zamkowi, później rzemieślnicy, handlarze, a z czasem głównymi mieszkańcami uliczki stała się biedota i cyganeria. Wśród rzemieślników byli m.in. złotnicy, od których nazwę przyjęła uliczka. Przy Złotej Uliczce od 1916 roku mieszkał Franz Kafka, który w domu swojej siostry pod numerem 22 napisał 6 swoich opowiadań. Opuszczając Hradczany skierowaliśmy nasze kroki do kolejnej atrakcji turystycznej, czyli najwęższej ulicy Pragi. Osobom, które nie lubią ścisku, odradzam. Dla pozostałych może być to bez wątpienia ciekawe doświadczenie. Nad Pragą rozpościera się wzgórze Petrin, które to postanowiliśmy odwiedzić. W pierwszej kolejności ponad 30-minutowym spacerkiem zdobyliśmy szczyt, na którym znajduje się ogród różany, czeska wieża Eiffla, otwarta dla turystów. My jednak chcieliśmy zobaczyć ponad 200-letnią karuzelę znajdującą się w sezonie letnim nieopodal wieży. Ze wzgórza zdecydowaliśmy się wydostać korzystając z kolejki linowej łączącej wzgórze z miastem. Mimo że było tłoczno, to bez wątpienia oszczędziliśmy sporo czasu. Dzięki temu mogliśmy odwiedzić ostatnią atrakcję turystyczną tego dnia, czyli ruchomą, obrotową głowę Franza Kafki, która o pełnych godzinach zaczyna się ruszać, co zresztą możecie zobaczyć na filmie. Ostatni dzień w Pradze poświęciliśmy na odwiedziny Zamku Praskiego i na przechadzkę po odwiedzanych w poprzednich dniach terenach. Zbliżał się bowiem czas naszego powrotu. Kilka pamiątkowych zdjęć na ulicach Pragi i ruszyliśmy do hotelu po nasze rzeczy, skąd metrem dojechaliśmy na dworzec autobusowy Florence. Przed nami 5-godzinna droga powrotna.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli materiał się spodobał, nie zapomnij pozostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał, by być na bieżąco. Co spodobało Wam się najbardziej i czy sami wybralibyście się do Pragi? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!